Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume. Zapraszam Was dzisiaj na ranking zapachów marek niszowych z mojej kolekcji. Co musiało nastąpić, żeby taki zapach w tym rankingu wystąpił? To oprócz tego, co ja o nim myślę, po pierwsze trwałość, projekcja, po drugie wyjątkowość zapachu. Musiał się odróżniać czymś od całej reszty. Faktycznie musiało nastąpić takie poczucie, że zostały to wytworzone tak niszowo, czyli z pazurem, czyli może troszkę niekonwencjonalnie. Starałam się do tego podejść najobiektywniej jak się dało, ale się nie dało. Dlatego, że mam więź z pewnymi zapachami, jak wiecie, i one zawsze będą w takich rankingach występowały, ale ustawienie tego od 1 do 20, czy od 20 do 1, czasami od tyłu jest łatwiej niż od pierwszego miejsca. W tym wypadku wiedziałam, co będzie na pierwszym miejscu, gorzej miałam z pozostałymi. I tak naprawdę wiecie, to jest tylko taki ranking na zasadzie hipotetycznej też, dlatego że wiele z tych zapachów mogłabym ustawić na tym samym miejscu, tak samo mi się podobają. Natomiast ten ranking Wam pokaże, co ja tak bardzo lubię. Zresztą Wy wiecie, jak mnie oglądacie, ale no generalnie tak, będziecie wiedzieli, co jest moje takie ukochane, co po prostu uwielbiam. Zacznijmy w takim razie od miejsca 20. I na miejscu 20 znalazła się Panadora Crop and Cial. Och, Cial. No i właśnie. I to jest taki śmieszny zapach, dlatego że ja za każdym razem, jak go mam na sobie, to mam takie uczucie, że ja skądś to znam. Że tak jakby coś kiedyś z jakąś sytuacją mi się ten zapach kojarzy. Coś mnie przenosi, ale moja pamięć nie potrafi do końca przypomnieć sobie, co to było. W każdym razie zapach należy do zapachu drzewnego, ciepłokorzennego, ale nie takiego standardowego, jak można sobie pomyśleć. Dlatego, że mimo, że zabarwienie też jest troszkę może takie ciemniejsze, to mimo wszystko dla mnie jest to zapach raczej świeży. Ma moc, jest takim zapachem projektującym, długotrwałym, ale moim zdaniem nie ma gęstości, jaką możecie kojarzyć, jeżeli chodzi o zapachy ciepłe, korzenne, drzewne. Tu nie ma tej gęstości. Nadal uważam, że jest jakaś lekkość. Są jakieś nuty bakaratowe. Słodycz, która tu występuje, właśnie jest taką słodyczą trochę z tych bakaratowych, ale to jest naprawdę niewielkie i to się wyczuwa, ten niuans, tylko kiedy tak naprawdę się wczujecie w ten zapach. Więc jeżeli mogę powiedzieć, to uważam, że ten zapach zasługuje na to, żeby być w rankingu. Jeszcze tylko wspomnę, bo zapomniałam na początku wspomnieć, że jeszcze jednym warunkiem było, że jeżeli mam ileś zapachów danej marki, to tylko jeden mógł do tego rankingu wejść. Więc wiadomo, że mam sporo zapachów Franca Boclet, 4 konkretnie, to uważam, że i tak jest sporo, ale wygrywa Orchid. Ja lubię każdy z nich, naprawdę. Uwielbiam Cashmere, uwielbiam Cocaine, uwielbiam Angie. Ale gdybym miała tak powiedzieć, który daje mi z nich najwięcej, no to Orchid. Nie wiem, co jest, słuchajcie, w tym zapachu takiego. On daje coś niebywałego, jak się go nosi. Nawet nie umiem Wam wyrazić. Wiem, że niektórzy z Was bardzo polubili ten zapach. Kupili go tak naprawdę oglądając mnie i wiem, że tak samo się zakochaliście w tym zapachu. Nie wiem, w nim jest coś tak cudownie zbalansowanego. To, co on robi,
A dla mnie, kiedy go noszę, jest fenomenalny. Ja po prostu uwielbiam ten zapach, naprawdę. I żałuję, że musiałam go na 19 miejscu dać, ale jest wiele zapachów, które kocham i które trochę coś jeszcze mi dają. Nie wiem, czy więcej, ale na pewno spełniają warunki takiej inności i takiej niszowości po prostu. Dlatego też na miejscu 18 znalazł się zapach White Python od Mancery. Dlatego właśnie, że to nie jest zapach aż tak mocno niszowy. To jest zapach, który spodoba się wielu. Tak jak mówię, on jest w podobie do Flora Bloom z Forte z Aqua Allegorii. Jeżeli ktoś lubi tamten, to raczej się polubi z tym. Jest tu spore podobieństwo. Jest tu też ogromna moc, tak samo jak i tamtego. Więc jeżeli ja muszę do rankingu jakiś włączyć, no to oczywiście on wygrywa ranking Mancery tych zapachów, które mam, więc byłabym hipokrytką, gdybym dała tu inny zapach, bo naprawdę on jest piękny, ale on nie należy do tych zapachów takich mocno, słuchajcie, niszowych. To nie jest zapach z takim sznytem bardzo mocno niszowym. Uważam, że to jest po prostu zapach, który się spodoba wielu, a przynajmniej tym, którzy kwiaty kochają. Dlatego miejsce 18. Miejsce 17 jest to reprezentant marki, którą też uwielbiam, szczerze powiem. Natomiast też nie ma aż takiego sznytu niszowego. To jest coś bardzo użytkowego i coś bardzo wpisującego się moim zdaniem w takie kanony normalnego, pięknego zapachu u większości, wydaje mi się. Chodzi o Gritty Because I'm Free i wybrałam ten zapach, bo on jest najmniej gurmandowy, to jest raczej zapach kwiatowy. I jeszcze Histeryka jest takim z kolei owocowym bardziej, też niż gurmandowym. Ale ten jest niby słodki, słuchajcie, ale jest też tuberozowy. Ma coś takiego niezwykłego w sobie, co trochę śmiem twierdzić, że chyba chodzi o bananowca, który tu jest w składzie, z tego co pamiętam. I on właśnie tu robi jakąś taką niezwykłą rzecz, bo bardzo te kwiaty nie dosładza, a robi je wykwintniejszymi. Niezwykle przyjemny zapach, naprawdę piękny, wspaniale się w nim czuję. Jeden z piękniejszych, przepraszam, świecę Wam, jeden z piękniejszych w ogóle zapachów, jakie mam Gritty, póki co, bo oczywiście zamierzam to zmienić. Natomiast ten zapach jest po prostu śliczny i właśnie jest najmniej gurmandowy. Tak jak mówię, jeszcze Histeryka, ale tu też jest teoretycznie jakaś gurmandowość, bo występuje karmel, ale ten karmel nie dochodzi za mocno do głosu. Zapach jest naprawdę śliczny, ale nie jest za mocno niszowy, tak bym to ujęła. I kolejny zapach na miejscu 16 to też dlatego właśnie, że to nie jest zapach taki super niszowy, jak ja bym sobie mogła pomyśleć o niszy, a chodzi o Kinetic Nail. To jest dla mnie czysto piękne. Dlaczego on jest przed Gritty, czyli jest wyżej niż Gritty? No bo jest tu pewien sznyt. Przede wszystkim zapach Gritty ma jakieś takie niuanse, gdzie mogłabym do czegoś gdzieś porównać. Nawet mogłabym z mainstreamu może coś podobnego znaleźć. Ale do tego to raczej nie. Do tego zapachu ciężko by mi było znaleźć coś, co szłoby dokładnie w takim kierunku, albo chociaż jakąś taką bazową, która daje podobny odbiór zapachu. Nie, ja nie znam nic takiego, dlatego Nel znalazła się w mojej kolekcji, bo ja nie mogłam nic takiego po prostu znaleźć. Naprawdę ten zapach jest piękny, ale znowu jest piękny, jest mocarny, jest projektujący, ale moim zdaniem za mało niszowy. I tak naprawdę to powinna tu się znaleźć Insomnia, ale Insomnia może będzie w rankingach innych niż właśnie ten. Na miejscu 15 jest zapach, który bardzo lubię.
Naprawdę, po prostu jak ja nie przypadam za świeżakami, tak ten zapach ubóstwiam. Jest to oczywiście Prague Fence Parfum. To jest zapach, który daje Wam wszystko, oprócz moim zdaniem takiej strasznie mocnej unikalności niszowej. To znaczy nie ma tu takiego pazura do końca. To jest świetnie zrobiony zapach, bardzo moim zdaniem inteligentnie. Ale nie ma tego takiego pazurka, o który nam na ogół chodzi w zapachu. Tego, czego jak kupujemy niszę, oczekujemy. A czego oczekujemy? Oczywiście troszkę może jakiegoś sznytu udziwnionego. Ja nie mówię, że cała reszta będzie taka, ale z kolei czuć w czymś innym tę niszowość. Tu przepiękny zapach, przecudowny, ale nie na tyle niszowy, powtórzę się, żeby być wyżej. No ale to i tak 15 wysokie miejsce. Miejsce 14 to jest Nikolaj i to jest Baikal Leather. To jest zapach, o którym ja Wam często mówię, nie? We wszystkich zestawieniach, Baikal Leather to, Baikal Leather tamto, cudowny, zamszowy, taki materiałowy, przepiękny, naprawdę. I tu muszę przyznać, że jest sznyt, taki sznyt właśnie bardziej niszowy, ale postanowiłam, że jeden zapach będzie jednak wyżej niż ten. Jeżeli mam porównywać taki bardziej niszowy od troszkę może mniej wydźwięku niszowego, który zaraz zobaczycie, Wam opowiem i zrozumiecie, o co mi chodzi, bo przy tamtym się rozgadam, podejrzewam. Chodzi o to, że czasami jest jakiś niuans po prostu, który ja dostrzegam i dlatego jakiś zapach wygrywa. To jest nadal świetny zapach. Moim zdaniem tu już tę niszowość czuć. Ale tak jak mówię, jest jeden zapach, który musiał być przed nim i zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi, ale zapach jest petardą. Na miejscu 13 i właśnie teraz może zrozumiecie, o czym mówiłam, bo trochę bełkotałam, nie? To tylko ja tak potrafię. Chodzi o zapach Essential Parfum Bois Imperial. Ktoś może powiedzieć, że nie jest to aż tak zapach niszowy w swoim wydźwięku, jest noszalny i tak dalej. Tylko że ja Wam coś powiem. Ten zapach jest dla mnie rewolucyjny, ale jako dla mnie. Ponieważ ja całe życie myślałam, że ja się nie przekonam do nut męskich w zapachach. Że ja jestem taka kobieta prawdziwa. Że się nie przekonam też do skóry. Że się nie przekonam do tych nut męskich. A tak naprawdę od tego zapachu się zaczęło. Ja nie wiem, czy ja ze skórą bym się polubiła, gdybym najpierw nie kupiła tego Bois Imperial. Najpierw w ogóle próbki, którą spróbowałam. Ten zapach jest dla mnie bardzo niszowy. Mimo że jest czysto piękny, to nie jest zapachem zwyczajnym. Moim zdaniem tutaj wyszedł taki totalny kunszt Quentina Bisha, który z pełną świadomością wiedział, że projektuje zapach teoretycznie dla wszystkich, a praktycznie tylko dla tych, którzy ten zapach zrozumieją. Bo o ile faceci się z tym zapachem bardzo łatwo mogą zrozumieć, o tyle nie każda kobieta jest w stanie go założyć. I przez to dla mnie to jest bardzo niszowe podejście do zapachu. Stworzenie uniseksu, który większość zrozumie jako męski, ale znajdzie się ten procent, który zapach zrozumie na tyle, że będzie się w nim dobrze czuło, będąc kobietą. I dlatego on musiał być przed Nikolajem. Na miejscu 12 jest zapach, który nosiłam w maju i po prostu to jest zapach, nie wiem jak Wam to powiedzieć, ale to jest zapach po prostu petarda. To jest zapach, który ja mogłabym wąchać i wąchać. Chodzi o Astrophil and Stella Nabati. To jest zapach skórzany, natomiast to nie jest skóra, to jest
inna skóra niż takie wyobrażenie Wasze o skórze, dlatego że właśnie dla mnie jest tu coś z ud marakuja. Jest tu jakaś, tylko nie taki duszny, jest bardziej po prostu troszkę jakby czymś dosłodzone, ale słuchajcie, ten zapach nosi się jakbyście ubrali jakąś skórę na siebie. To jest zapach, który da Wam trochę klasy, ale trochę tego sznytu takiego zbójeckiego, takiego łobuzerskiego, o może tak, że chcecie popsocić, jak go nosicie na sobie, że macie ochotę zrobić coś takiego trochę nielegalnego. Naprawdę zapach jest nieziemski. Ja mogłabym szczerze, uważam, że teraz to mam go bardzo mało i bardzo szkoda, że aż tak ubytkowy kupiłam ten flakon, bo ten zapach robi dla mnie prześwietną robotę. Po prostu to nic, że ja się w skórze rozkochałam. Tu bardziej też chodzi o samą formę tego zapachu i to, co on po prostu robi, jak go na sobie noszę. A to, że on jest naprawdę skomponowany jako świetny zapach niszowy, to chyba nie muszę tłumaczyć. Nikogo chyba nie zdziwię, że ten zapach w ogóle w tym rankingu jest, a na miejscu 11, no bo jakoś to sklasyfikować musiałam, chodzi o numer 2 tkliwi nihiliści. Ja uwielbiam ten zapach i Wy bardzo dobrze o tym wiecie. Niejednokrotnie Wam o tym mówiłam, że ten zapach jest po prostu cudowny, cudownie się na mnie układa i jest bardzo niszowy. Według mnie jest bardzo niszowy i nic dodać, nic ująć. Ja tu nie będę się rozwodziła. To jest po prostu miejsce 11, bo jest jeszcze dużo innych zapachów, ale ten zasługuje, żeby w rankingu każdym tak naprawdę być. Nisza sama w sobie po prostu to jest klasa niszowa moim zdaniem. Na miejscu 10 i pierwszą dziesiątkę otwiera zapach Orto Parisi Stercus. Tak, zapachy skórzane rządzą. No zdecydowanie. Stercus. Zapach skórzany. Zapach motorowo-skórzany. Zapach z duszą. Tak bym go nazwała. Prześwietnie zblendowany. Nie do końca wyczuwacie niuanse, po prostu on płynie po Waszej skórze. Jak coś niebywale inteligentnego. Ten zapach jest po prostu kunsztem. Ma się poczucie, że jest to nisza z wysokiej półki, że jest to coś innego, że dostarcza Wam emocji dużych, przynajmniej mi dostarcza bardzo dużych emocji. Noszenie jego to jest taki luksus wręcz. Po prostu naprawdę zapach jest genialny, genialny. I to jest inna skóra niż to, co mam. Każdą skórę, którą mam, jest inna tak naprawdę. Miejsce 9. Też zapach skórzany. Nic nie poradzę. Francesca Bianchi. No słuchajcie, nie będę się tłumaczyć. Jeżeli ktoś jeszcze nie zna Franceski Bianchi, to musi spróbować. Jeżeli ktoś jest znudzony, jeżeli nisza nie jest już taka niszowa dla niego, to jest właśnie zapach niszowy. To jest marka niszowa. To jest coś, co dostajecie oprócz takiego standardu. To nie jest zwyczajnie piękny zapach. To jest skórzany zapach, ale dymny. Taki palący się. Niesamowite połączenie w ogóle. Jakbyście byli w takim klubie z ogromnymi skórzanymi fotelami, bardzo drogim klubie, gdzie wszyscy palą cygara i ta dymność się unosi i macie takie uczucie, jak go zakładacie, że w takim właśnie miejscu się znajdujecie i to miejsce jest luksusowe. Niesamowity zapach. Miejsce 8. Frédéric Malle Rose and Queer. Nie mogło być inaczej. Musiałam wybrać jakiś zapach Frederica. Mam ich chyba 6. 2. Chyba tak. Chyba 6. 6 zapachów Frédérica Malle. Musiałam się na jakiś zdecydować.
Dlaczego na ten? Bo łączy wszystko, co kocham. Róże ze skórą. A ten pieprz seczułański, o którym Wam ciągle mówię, to jest jakaś rewolucja w ogóle, bo ten pieprz seczułański tak czuć, że nie można go z niczym innym pomylić. No po prostu to jest ewidentne. Zapach jest tak niszowy, jak chyba żaden z tych zapachów. Naprawdę nawet Francesca Bianchi nie jest tak niszowa jak to. To jest zapach też, gdzie pewnie zostanie uznany przez mężczyzn przez kobiety jako męski, ale nie dla mnie. Ja się takich zapachów nie boję, wręcz do nich lgnę i te nuty męskie do mnie bardziej przemawiają ostatnio niż te kobiece. Jest to po prostu zapach wyjątkowy i jeżeli kiedykolwiek zechcecie go powąchać, sprawdzić, to zachęcam, ponieważ naprawdę ten zapach robi robotę i oszałamia. Miejsce 7. Z tej marki też musiałam jeden wybrać. Powiem szczerze, takiego dylematu to ja dawno nie miałam, ponieważ z tej marki mam 4 zapachy, w tym 3 zapachy to są petardy moje i naprawdę nie wiedziałam, ale pomyślałam, że brakuje tu czegoś takiego, że w tym rankingu brakuje właśnie tego i dlatego postawiłam na Maison Crivelli Hibiscus Mahajat, a nie na Tuberose Astral czy Saffron Secret Saffron. Nigdy nie pamiętam. Ponieważ właśnie to jest słodziak, którego mi tu brakuje. Nie ma tu słodziaka. A słodziak, znaczy jest, ale nie taki. A słodziak musi być, bo ja nadal jestem słodka dziewczyna i nadal słodziaki uwielbiam. Ten słodziak jest wyjątkowy, dlatego jest tak wysoko. Bo ktoś może powiedzieć, co tu niszowego? Cały ten zapach jest zbudowany niszowo. Bardzo inteligentnie, bardzo dobrze. Czuć w nim po prostu niszowość i nie można się pomylić. Moim zdaniem. Ja, jak go czuję, nie mam wątpliwości, że noszę na sobie coś niszowego. Miejsce 6. Czy ktoś z Was czekał na ten zapach w tym rankingu? Bo jak nie, to będę bardzo zdziwiona. Unum Filippo Sorcinelli i Ne il giorno dell'ora. Gdybym zrobiła ranking stricte niszowych zapachów, to co w ogóle w głowie mam, jak myślę słowo nisza, to on byłby na pierwszym miejscu. No bo jest tak niszowy, że według mnie już bardziej niszowo się nie da. Natomiast ponieważ wiele kwestii brało udział, no to jest na miejscu 6. I uważam, że i tak bardzo wysokim, bo jest to bardzo wyjątkowy zapach, daje projekcję, daje bardzo dużą trwałość, jest wyjątkowy, ja się czuję w nim wspaniale, jak już wiecie, więc ma wszystko, co powinien mieć, ale inne są, które jakby jeszcze bardziej, jeszcze więcej mi dają. No i dlatego on jest na tym miejscu, ale jest bardzo, bardzo wysoko. Otwieramy pierwszą 5 i pierwszą 5 otwiera Ganymede od Marc-Antoine Barrois. No też musiałam z tej marki wybrać tylko jeden, jak wiecie, bo takie to było, taki był warunek. Ja wiem, Wy już jesteście znudzeni, nie? Jesteście znudzeni, że ciągle Wam mówię o Ganymede i Ganymede i Ganymede. I nie przestanę, dopóki on mi się nie znudzi, nie przestanę. Będę Wam gadała o Ganymede. Ganymede i Ganymede. Skórzany zapach, przepiękny, przecudowny. Moja po prostu ogromna miłość. Ten zapach ma serio wszystko. Tutaj myślę, że się w ogóle nie spodziewacie. Miejsce 4 to jest zapach, który póki co zastępuje mi docelowo zapach, o którym myślę i który myślę, że w sierpniu dostanę. A chodzi o Baccarat Rouge 540 Extra od Kurkdjiana. A póki co mam Trajana. Mam Trajana z Electimusa i cieszę się tym Baccaratem jak wariatka. Uważam, że Baccarat to jest
Ktoś powie tak, bakarat to już nie jest niszowe, każdy robi bakarat. Arabskie robią bakaraty. Nawet Ariana Grande bakarat zrobiła. W każdej marce znajdziesz coś bakaratowego. Burberry. Wszyscy robią bakaraty. No i co z tego? Ale nie wiecie, jaki to jest bakarat. Bo ja nie czułam nic chyba bardziej zbliżonego, serio, do bakarata niż ten zapach. Bardzo, bardzo jest zbliżony, bardzo jest mocny. Jest taki, że no nie da się go zmyć za bardzo z siebie. Nawet powiem Wam szczerze, że 2 dni to spokojnie go czuję. Nakładam inny zapach na niego, on i tak się przebije. Więc on tu jest, ponieważ docelowo chcę mieć bakarata i uważam, że to jest genialny zapach. I ja po prostu stwierdziłam, że bakarat to jest właśnie to. Fenomenalne po prostu parametry, to jak człowiek się czuje w tym zapachu, to jakie emocje wzbudza ten zapach. Fenomenalne. Oczywiście buteleczka też jest świetna. Na miejscu 3 jest w końcu róża. Stęskniliście się za różą? Jest. Penhaligon's Duchess Rose. Czemu nie ma więcej róży? No bo tak naprawdę Serge Lutens powinnam wziąć. Ale bardziej od Serge Lutens podoba mi się z kolei Aqua Allegoria, którą nigdy nie wiem jak zakwalifikować, no bo teoretycznie to nisza nie jest. Bo tak jak jedna z Was na live wytłumaczyła, że nisza, za niszową markę uznaje się taką, która się tylko perfumami zajmuje. Nie jest marką odzieżową, kosmetyczną, beauty, żadną inną, tylko i wyłącznie zajmuje się ręcznymi robótkami tego typu. Natomiast Aqua Allegoria też dla mnie nie do końca jest, jeżeli chodzi o koncept i zapachy, mainstreamem. No ale to da Wam wszystko, czego potrzebujecie od zapachu. Dlaczego on wybrzmiewa niszowo, chociaż jest różany? Bo nie mam takiego zapachu, który byłby tak zblendowany jak ten. Tak idealnie jedwabisty. Nie ma po prostu. On jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju i to, co on mi daje, nie daje mi żaden inny zapach różany, mimo że kocham Atelier des Ors nadal, bo tam też trochę więcej się dzieje, teraz to rozumiem. To jest dzieło wybitne. Wybitne. Miejsce drugie. No jeżeli ktoś zna moją kolekcję, to się raczej domyśla, co jest na miejscu drugim, nie? Otóż The Marchand of Venice, Queen of the Night. Wyjątkowa kompozycja, niesamowita jakość, którą czuć. Składniki są naprawdę najwyższej jakości, to po prostu czuć w każdym węchnięciu. Niesamowita butelka, cała koncepcja. To jest zapach wybitny. W mojej ocenie jest to zapach wybitny. I tak go należy traktować, i tak go należy rankingować, i tak go należy oceniać. I ja go właśnie też tak oceniłam. No i na miejscu pierwszym, sentymentalnie, to jest mój zapach miłości po prostu. Czyli Initio Narcotic Delight. Każdy z Initio zasługuje, żeby być w rankingu, ale założenie było, że może być tylko jeden. Nie było wątpliwości. To jest mój zapach miłości. Jak wiadomo, albo dla tych, co nie wiadomo, to jest mój ślubniaczek i musiał być na miejscu pierwszym. Głównie z tego tytułu. Ale wydźwięk jest 100% niszowy, parametry piękne i to jest w ogóle cudowne. Naprawdę, to jest tak cudowny zapach. To jest taka nisza, ale inna. Naprawdę dla kogoś, kto poszukuje czegoś innego. Niesamowity. No i dobra. Stoi tu przede mną 20 zrankingowanych zapachów. Jutro ten ranking mógłby wyglądać inaczej, bo mam wiele zapachów i miłość mi się też zmienia. I w zależności czego używam, to raptem dochodzę do wniosku, że może jednak. Teraz tak sobie patrząc na to, pomyślałabym, że może 2 pozycje bym zmieniła, a może 3 pozycje jednak bym zmieniła, a może żadnej. Kto to wie? Dajcie mi znać.
Czy któryś z tych zapachów lubicie tak jak ja? I czy też byście je ujęli w swoich rankingach? Liczę na Wasze liczne komentarze. Liczę na liczne. Gra słów. Buziaczki, kochani.